Dobra, ta ostatnia mila dosłownie to ona jest taka, że trzeba było dobrze popatrzeć, którędy tam dojechać, ale TomTom dobrze prowadzi, bo wokół firmy jest dużo niskich wiaduktów. Jest jeden, który jest bez znaku i tak wynika z tego, że tamtędy da się jechać. A w ogóle to taka ciekawostka, bo dzisiaj zobaczycie, gdzie jest produkowana słynna herbata Lipton. Czy to znaczy, że jest wolny? No, tym tramwajem naprawdę nie ufam. Jeszcze niecałe 2 km i będziemy w fabryce Liptona. Cieszę się, że w Rzeszowie nie ma tramwajów. Zawsze dodatkowa uwaga potrzebna, żeby dojechać bezpiecznie. Idziemy za główną, tylko znowu tramwaje. Jezu, jak człowiek jest nieprzyzwyczajony do tramwajów, to naprawdę ja muszę dużo patrzeć, żeby nie wjechać pod taki jeden. Ta kamera Volvin tutaj na lusterko bardzo dużo pomaga na takich przejazdach. Dobra, jedziemy za główną. Główna, dobrze. Lepiej dla nas. Widzicie ten znak po prawej? Widzieliście go? Wszędzie wysokościówki, ale do Liptona da się dojechać. Dobrze. Tu widzimy, że 350 metrów będzie nisko. Ale jeszcze pierwszy wiaduk jest wysoki. No i teraz tak. Tu jest właśnie to dla osobówek. Tak jest, a dalej chyba ma być dla ciężarówek. Jest znak ciężarówki, ale jest taki wyblakły czerwony, więc jest ciężarówka, ale nie wiadomo, czy chodzi o zakaz, czy nie, ale jak na Google patrzyłam, to ten wjazd jest tutaj dalej właśnie. O, tutaj. No, Lipton przydałby się tutaj taki znak. Ciężarówki dalej. Dzisiaj przed nami wysokościówka i przed samą wysokościówką jest właśnie Lipton. Idziemy tak, żeby tam inni też bez problemu wyjechali. No i udało się szczęśliwie dojechać. Kurteczka, numer załadunku. Meldujemy się. Punktualnie jest 6:59, więc teraz akurat wskoczy mi samodzielnie. Zapewne, że się załadowałam. No nie załadowałam, tylko że już jestem na miejscu punktualnie. Idę się meldować. Mamy wszystko już zameldowane. Spróbujmy się nie zgubić, to jest bardzo ważne. Powiem Wam szczerze, że jest coś takiego, że ja praktycznie zawsze jak wyjeżdżam, to zawsze jestem mega zestresowana i tak mi się zawsze czuję, że coś się stanie tej trasy. Albo ja czegoś zapomnę, albo ja czegoś zapomniałam, jakichś papierów, jakiegoś ubezpieczenia, jakiegoś nie wiem co, jakiegoś takiej wiecie, pierdoły, takiej bardziej w sumie przewoźniczej niż kierowcy, bo jako kierowca to tam, no to mam wszystko, nie? Ale tak jako przewoźnik do ciężarówki to mi się czasami, takiej głupiej gaśnicy na przykład, nie? Tak się po prostu zawsze boję, że czegoś zapomnę i tak niby nie zapomniałam jeszcze, ale ja wiem, że to w którymś momencie może nastąpić. Tak się boję, że wtedy stanę gdzieś tam daleko i będę miała problem. Nie chcę jak to się mówi, zapeszać, ale na razie to dobrze wygląda. Powiem Wam szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Widać, że to jest firma zadbana. Widać, że to nie jest nowa infrastruktura, ale widać, że to jest bardzo zadbana firma. Patrzcie tu. I Wam taki zrobię tutaj przeszpieguję, nie? Czy Lipton jest przyjazny kierowcom, czy nie. Ale po pierwsze to pachnie sprzątaniem. I tak pachnie trochę jak Nivea. Jest tu wysprzątane. Patrzcie, jest wysprzątane. Wow, jest wysprzątane. Patrzcie, tu też pachnie. Tu wszędzie pachnie. Patrzcie. A mówią, że te kierowcy wszystko plądrują i się nie da, czekajcie. Patrzcie, to bym sobie nawet wody nabrała.
ja bym potrzebowała, ale sobie na Eurowagę nabiorę, już mi się teraz nie chce. Wow! Wszystko mi Pan wytłumaczył dokładnie. Póki co jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Dobrze, mam rampę numer 5. Mam podjechać pod rampę numer 5. Tego się obawiałam, że niestety, ale będę musiała linki poprzeciągać. To jest jednak spożywka celem, żeby zamknąć. Ale też dobrze, nie będą mi tam grzebać na granicach, ale też źle w takich miejscach, gdzie lubią kradnąć, to będą myśleć, że jeszcze wiozę jakąś elektronikę albo coś, a to ja tylko herbatę wiozę. Tylko aż jedziemy pod 5, ustawiamy się, muszę kilka klamr wyciągnąć od pasów z przyczepy, pozamiatam. Tak sprawdzałam dzisiaj przed załadunkiem, jest w miarę okej, ale pozamiatać jeszcze raz można. No i wtedy będziemy czekać na załadunek. Tak na aplikacji LKW widziałam, że średnie ciężarówki tu przybywają 2 godziny. Która to jest 5? Zobaczę, to nie widzę. Czy po lewej, czy po prawej, bo inaczej będę się ustawiać. To jest 5, to bardziej po prawej, więc mam tą łatwiejszą. Otworzymy sobie drzwi, jak się w miarę ustawię już na wprost do cofania. Mógłby się ktoś śpiać pewnie. No, nie widzi, że ma drzwi zamknięte, bardzo dobrze widzę, ale wolę sobie wcofać mniej więcej. Oj. Pan z paletami jedzie. O, teraz jak się ustawiłam już dobrze do cofania, prawie że na wprost, to sobie otworzę drzwi. No dobra, teraz zobaczymy, czy się da otworzyć w ogóle, jak się nazywa, prawą stronę. Powiem Wam szczerze, to wygląda strasznie krzywo stanęło, ale na odbojnikach to nie wygląda to źle. To odjadę, żeby podnieść gumę. Podnieść się do góry i idziemy do środka. Wiem, że mam nigdzie nie wchodzić, na żadne magazyny, ale to mamy troszkę roboty. Dobrze, to co, sprzątamy. Powiem, o co chodzi. Jest 20 centów od tamtej rurki, ale jest wciąż za daleko. I z tej strony jest 10 centów, więc jest ok, ale nie jest ok. Zawsze jak trochę pojeżdżę Volkswagen, później mam problem. Stąd. Wiecie, to są te łańcuchy na aut, one są przewalone zawsze. Zawsze się wywalają. Żebym szczotki nie zamykała, pamiętajcie, żebym szczotki nie zapomniała. Czy to się uda włożyć tutaj? Wątpię. Ale próbujmy tego Tetrisa zrobić. Kiedyś się mieściły, kiedyś to potrafiłam pokładać, teraz myślę, że jak ja to układałam dawno, to się mieściło. Czy może miałam troszeczkę inne, a w tym momencie dokupowałam.
było tak, to się zamknęło, czy nie? Zamknęło. Co nie wiem, teraz dobra. Dobra. Nie tym razem. Już nie przesadzę, że ty się nie dasz. No. Dwa wypadły. No nic, idę do innych schowków. Dobrze, teraz mi tu jeszcze tylko świecić. Idziemy później do przodu z tą robotą. Widzicie, jak Lipton dba o to, żeby nikt po drodze nie pchał łap i nie ingerował. Naszą herbatkę. Gdzie? Może to są czasy internetu i mikrofonów. Dawniej jak nie było tych mikrofonów bezkablowych i nie było internetów, to wiecie, jak się ludzie na mnie patrzyli, jak ja do was mówiłam do kamery? Teraz się jeszcze czasami dziwią. Teraz to przynajmniej człowieka już znają, to wiedzą, że to teraz z internetu, więc w tym myślają, że w sumie to jak gadam do siebie pod nosem, to tak oni później to oglądają, że to tak wygląda, ale dzisiaj jest godzina 7:02 i zaczynają ładować awitację na 8. Więc ładnie, bardzo. Dobra, ja się zakładałam, że palety są takie niskie, a one są wysokie. O, patrzcie, no. Teraz jak zwykle na koniec, powiedzcie mi, z której strony jest długa linka, z której krótka. Pamiętacie, na początku miałam dwie krótkie, potrzebowałam dwie plomby na przyczepę, przód, tył. Teraz mam jedną krótką, jedną długą. Wydaje mi się, że z tamtej krótka mi się przerwała szybko. Pamiętam, że jakiś kierowca mi dał swoją, bo nie miałam zapasowej. To jest kurczę po roku chyba. Byłam zaskoczona po prostu, że tak szybko to się stało. A teraz już bardzo szybko użyłam takie, ale widzicie, cały czas ta się nie zużyła teraz na złość. No dobrze, troszkę jej przewleczymy, ściągniemy. To jest ta prawilna. Musimy zapamiętać kiedyś, ja sobie muszę zapamiętać, że ta prawilna, czyli ta z prawej strony, czyli ta do używania. Ja jestem głodna ostatnio. Dobrze. Tu jest jeszcze telefon firmowy. Teraz zjem, a w nocy czuję, że będzie jedzenie, a jedzenie dzisiaj. A może mi przejdzie w końcu na noc. Teraz tak jeszcze. Musimy trochę takie, no widzicie? Takie coś, a w środku jest pasta z fasoli. No jutro już nie ma gotowego, jutro już będzie gotowanie. Chodźcie, ustawimy nawigację. Mamy trasę, która wygląda w tym momencie tak. Dobrze, tutaj możemy wszystko zrobić. Dobrze, natomiast tak, Belgrad przez Serbię nie jedziemy, bo to nie jest przecież Unia Europejska. Jak widzicie, że ja mam tutaj swoje stare szlaki ustawione. Tu sobie ustawimy pierwszy punkt, jedną granicę. Tutaj po tej trasie są takie czasami dziwne oznaczenia, tak by ciężarówki nie mogły, dlatego ja musiałam przyjść na dostawczaka, bo nawigacja bardzo nie chce puszczać. Tutaj co mamy na przykład, pewnie jakiś parking, tak? Ustawiony, tak, parking skrzyżony. Dobrze, i tutaj tak, jak sobie pojedziemy dalej, to tutaj kolejna granica jest o tu. Widin. Dalej po prostu. Zobaczmy, jak to wygląda teraz. Dobrze. Tutaj pojedziemy jedynką, raczej nie tędy. Nie, tą 112, tak, na Montanę. Tutaj na Wratce, ale widzicie, czy ten
są jakieś teraz zamknięcia na tej drodze, czy jak? No dobrze, i tak wygląda nasza trasa ostatecznie. Dokładnie tak. Na Ostrawie, tutaj jeszcze na Eurowagu tankujemy do pełna. No i później na Brno, na Bratysławę, Budapeszt, Widin, wcześniej jeszcze Arad oczywiście, na Montanę, Wracę, Sofię. No i tutaj już mamy Ateny. No. Rzecz oczywiście, którą trzeba zrobić, mianowicie cymery. Podpis, żeby mnie nie było na załadunku. No, jaka jestem dzisiaj niezdarna. Nie było mnie na załadunku, nie było. Po co? Sama nie wiem po co, ale na wszelki wypadek. A wypadki, jak wiadomo, są różne w transporcie. Człowiek po prostu... Jeszcze, że żadnych palet nie było wymiany. Też. Kain palety fałszny. Ja. Kain. Znowu po co? Żeby mi za jakiś czas ktoś nie zszarżował, że miały być palety wymienione, czy coś. Dobra, jedziemy. Tak czułam, że do tego tak trzeszczy. Tak, w zleceniu 6 ton. Dobrze. No te wszystkie górki to i tak spalanie będzie wyższe niż normalnie. Ale dobrze, że jest 6 ton, a nie 16. No to co, lecimy? W ten świat. Przed nami 2300 km. Misja następująca. Zawieźć Ateńczykom polski Lipton. Herbatę się chcą napić. No to jedźmy. No i proszę Państwa, jesteśmy już prawie na granicy. Teraz tylko jeszcze paliwo. Jesteśmy pod dobrą gwiazdą. Dobra, idziemy. Zobacz najbliższą stację. Dobrze. Dobra. Już włączamy, a ja to już przygotowuję. Szybka akcja. Good. W międzyczasie nie można Adblu szafnąć, co? Czy to jest zbyt niebezpieczne? Jak uważacie? Teraz mogę zmienić buty. Już z roboczych normalne. Co to Volvo tak chodzi? Chyba miało regenerację. Przerwany. Tak inaczej. To jest ten moment w trasie, który ja uwielbiam najbardziej. Zatankowane podkorki. Paliwa. Można jechać stąd na koniec świata i jedziemy na koniec Europy. Auto załadowane. Po dach. Herbatą. No i co? Jedziemy z zimnego, mamy tutaj teraz jakieś 5 stopni.
do Grecji, w której mam nadzieję, że będzie 25 stopni. No, właśnie tak lubię. Jedziemy. Woli! Chodź stąd, bo tu zimno. Jedziemy stąd. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Graham Robinson, Adelmo Filo, Ariel Karp, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, DJ De Koning, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori.